Dzień dobry Państwu, Mirosław Maziarka, AgroSmart Lab. Czy wiesz, że największe straty plonu podczas upałów zaczynają się dużo wcześniej, zanim zobaczymy pierwsze objawy na roślinach? Już kilka dni wysokiej temperatury może obniżyć fotosyntezę nawet o 35%, a wzrost roślin nawet o 30%. To właśnie stres termiczny, ukryty złodziej plonu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o stresie termicznym, zarówno wynikającym z wysokiej temperatury, jak i stresie radiacyjnym, czyli nadmiernym promieniowaniu słonecznym. Przedstawię informację, jak uzyskać inteligentne ostrzeżenia o zagrożeniu wystąpienia stresu termicznego, aby zdążyć zareagować na czas. Jak wykorzystać przełomowe rozwiązanie, które wymusza otwieranie aparatów szparkowych, nawet w stresie, aby dalej roślina mogła się chłodzić oraz prowadzić fotosyntezę, tak aby nie dopuścić do utraty plonu i wystąpienia uszkodzeń. Największym problemem stresu termicznego jest to, że pierwsze straty są niewidoczne. Badania przeprowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazały, że już kilka dni wysokiej temperatury powoduje spadek intensywności fotosyntezy nawet średnio o około 35%. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że po kilku dniach takiego stresu, który nie wywołuje jeszcze uszkodzeń roślin, powoduje dużą utratę masy roślin w stosunku do roślin rosnących przez cały czas w warunkach optymalnych. I właśnie to nazywamy ukrytą utratą wzrostu. Roślina wygląda zdrowo, liście są jeszcze zielone, nie widzimy nekroz ani przypaleń, ale wewnątrz dzieje się coś bardzo niebezpiecznego. Roślina produkuje mniej cukrów, pobiera mniej dwutlenku węgla, ogranicza budowę biomasy, słabiej odżywia owoce, zmniejsza swój potencjał plonowania. Dlatego bardzo często największe straty plonu rozpoczynają się na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów widocznych gołym okiem. Jeżeli wysoka temperatura utrzymuje się dłużej, a dodatkowo pojawia się silna radiacja słoneczna, zaczynają pojawiać się rzeczywiste uszkodzenia tkanek. Najbardziej niebezpieczny okres przypada pomiędzy godziną 11 a 16. Szczególnie wtedy, gdy po zachmurzeniu nagle pojawia się mocne słońce lub gdy mamy gorące i suche powietrze. W takich warunkach dochodzi do uszkodzenia fotosyntezy drugiego stopnia, rozpadu chlorofilu, denaturacji białek, produkcji reaktywnych form tlenu, nekroz liści i oparzeń słonecznych. Najbardziej cierpią owoce. Posiadają one mniej aparatów szparkowych niż liście i znacznie słabiej się chłodzą. Ich temperatura może przekraczać nawet 40-45 stopni, co prowadzi do trwałych uszkodzeń jakościowych i handlowych. Mówimy tu o pomidorze, papryce. Gdy temperatura rośnie powyżej pewnej granicy, roślina wytwarza hormon stresu, kwas abscysynowy, tzw. ABA. ABA działa jak hamulec bezpieczeństwa. Gdy roślina odczuwa zagrożenie, gwałtownie wzrasta produkcja ABA, to naturalny mechanizm obronny. Powoduje, że zamykane są aparaty szparkowe, ograniczenie jest utraty wody, uruchamianie systemów antyoksydacyjnych, spowolnienie wzrostu oraz ograniczenie fotosyntezy. Krótkoterminowo pomaga roślinie przeżyć. Jednak pojawia się tutaj bardzo ważny paradoks. Roślina zamyka aparaty szparkowe, aby nie odwodnić się, ale jednocześnie przestaje się chłodzić. A ponieważ głównym systemem chłodzenia roślin jest transpiracja, temperatura liści i owoców zaczyna gwałtownie rosnąć. Im bardziej zamknięte są aparaty szparkowe, tym większe ryzyko przegrzania. Można powiedzieć, że roślina ratuje się przed odwodnieniem, ale jednocześnie naraża się na przegrzanie. Największym błędem jest reagowanie dopiero wtedy, gdy zobaczymy uszkodzenia. Wtedy możemy jedynie regenerować uszkodzenia i przywracać proces fotosyntezy do czasu przed stresem. Aby przeciwdziałać ograniczaniu fotosyntezy i uszkodzeniom, musimy zadziałać w punkt, czyli wiedzieć, kiedy wystąpi ten stres, tak aby zdążyć zadziałać. Dzisiaj już możemy przewidywać stres 1-2 dni do przodu. Do tego służy na przykład system FarmSmart Alert. System ten pozwala uzyskiwać informacje dotyczące zagrożenia ze strony stresu cieplnego i radiacyjnego
z Waszego gospodarstwa. Jak uzyskać taki dostęp do tych informacji? Wystarczy wejść na stronę stresstermiczny.pl lub FarmSmart i tam wykupić pakiet VWS Agro Stres na 3 miesiące lub Agro Pro całoroczny dostęp do wirtualnej stacji pogodowej opartej na danych ze szwajcarskiej firmy Meteoblo. Uzyskuje się pełny dostęp danych pogodowych oraz informacji o zagrożeniach dotyczących wystąpienia stresu termicznego na podstawie VPD. Wystarczy przypiąć wirtualną stację pogodową do swojego gospodarstwa i uzyskiwać pełne dane. Wtedy uzyskujemy informacje o zagrożeniach dotyczących wystąpienia stresu termicznego. Jest to parametr pokazujący, jak mocno atmosfera wyciąga wodę z liścia oraz zagrożenia przed oparzeniami, czyli stresem radiacyjnym. Jest to autorski system AgroSmart Lab łączący VPD i radiację. FarmSmart Alert automatycznie oblicza VPD do Twojej lokalizacji, wylicza ryzyko oparzeń, monitoruje warunki w czasie rzeczywistym, prognozuje zagrożenia na 48 godzin do przodu, wysyła alerty ostrzegawcze oraz przekazuje informacje o prognozie pogody wraz z oknem oprysku. Dzięki temu możemy rozpocząć ochronę, zanim roślina zacznie tracić produktywność. Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji o programie ochrony roślin przed stresem, nie tylko termicznym czy radiacyjnym, oraz osoby, które chciałyby przetestować przez kilka miesięcy system ostrzegania przed stresem FarmSmart Alert, zapraszam na stronę stresstermiczny.pl lub farmsmart.pl. Tam znajduje się więcej informacji na temat wyników badań oraz proponowane rozwiązania. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.